Dzień dobry ponownie. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą rozwiązania zadań z poprzedniej lekcji, z tych pracy domowej, a dla osób, które tam kiedyś z innych szkół trafią na tą stronę, na ten kanał w YouTube, na ten film, to po prostu kolejne zadania do analizy. Przypomnę szybciutko właśnie tą lekcję poprzednią, czy były tam 4 zadania. No i pierwsze zadanie, 4 typy zadań właściwie. Pierwsze zadanie to jest, gdzie mamy tu magnes i przewodnik kołowy i na początku ten przewodnik kołowy spoczywa i w nim płynie prąd tam w którymś kierunku, tu akurat do góry płynął. I trzeba było określić siły, jakie działają znaczy jakimi magnes działa na przewodnik i przewodnik na magnes, i tu na 2 sposoby to zrobiliśmy. No więc tu może pokazuję tylko, jak ktoś by chciał to przeanalizować, to pokazuję, ale jeszcze na początku powiem, że dla tych, którzy nie wiedzą, jak ktoś chciałby tu temat lekcji jest na górze, właśnie obliczanie kierunku, tej poprzedniej lekcji, obliczanie kierunku, znaczy określanie kierunku i zwrotu siły magnetycznej i kierunku prądu indukcyjnego. Jeśli chodzi o tą drugą część lekcji, to tylko jest tam w 2 zadaniach, dopiero jest początek. O tym prądzie indukcyjnym później będzie jeszcze szerzej. I teraz, jeżeli ktoś chciałby tą lekcję poprzednią właśnie znaleźć, no to sposób jest bardzo prosty. Na jakimkolwiek filmie tym moim trzeba kliknąć pod filmem na nazwę kanału. Czyli nazwa kanału się teraz zmieniła, bo wcześniej było Tennis Sport, tam przez 2N, bo po angielsku, Tennis przerwa Sport, a teraz jest fizyka i druga część, znaczy nazwy kanału po angielsku 200 Forehand, czy obręczny forehand, ponieważ akurat ten kanał zawiera zarówno te moje filmy tenisowe, jak i te filmy właśnie lekcje fizyki, więc żeby jednak nazwa kanału odzwierciedlała zawartość wewnętrzną kanału, no to musiałem zmienić teraz tą nazwę. No i teraz w takim razie, jeżeli macie jakiś tam film, jakikolwiek ten mój film, klikacie na nazwę tego kanału pod filmem i potem Wam się otwiera właśnie ten mój kanał, zawartość po kanału i tam klikacie na playlisty i wszystkie działy fizyki są umieszczone w oddzielnych playlistach i klikacie na playlistę z danego działu, no w tym przypadku na pole magnetyczne, odnajdujecie temat lekcji, który jest tu właśnie na górze i możecie to oglądać, czyli tak już i dowolną lekcję można w ten sposób właśnie znaleźć. No to więc, czy jak ktoś chciałby właśnie wyjaśnienia tej lekcji, no to mówię, na tym filmie klika na nazwę kanału, potem klika na playlisty i szuka playlisty z pola magnetycznego i tam odnajduje lekcję o takim tytule i ogląda. Więc ja już teraz tu nie będę tego tłumaczył, ale pokażę. I to było zadanie pierwsze. Jest magnes i przewodnik koło, w którym już płynie prąd, ale przewodnik spoczywa i właśnie trzeba określić siły działające, jaką magnes działa na przewodnik i przewodnik na magnes. I to określiliśmy na właśnie 2 sposoby. I tu było zadanie domowe, tylko zmieniłem bieguny magnesu, tu były SN, tu jest teraz, nie, bieguny magnesu się nie zmieniły, ale ten przewodnik mieściłem z drugiej strony. I też akurat kierunek prądu jest w tym samym kierunku, w taki sam jak wcześniej, ale tu jednak umieszczenie przewodnika z drugiej strony troszeczkę zmienia. To będzie zadanie pierwsze. Drugie zadanie to było, podobnie wygląda, ale to nie jest takie samo. Magnes i przewodnik kołowy, ale tu w tym przewodniku na początku nie płynie żaden prąd, ale ten przewodnik się porusza w kierunku magnesu albo w drugą stronę, tu w kierunku magnesu. I trzeba właśnie określić, w którą stronę zacznie płynąć prąd indukcyjny w tym przewodniku. I tu jest tam jedna metoda jest używana i też jak ktoś chce wyjaśnień do tego zadania, no to musi dotrzeć do tamtej lekcji. I tu jest zadanie domowe, które było, czyli patrzymy, tu było NS, nadal jest tak samo bieguny, ale przewodnik jest z drugiej strony i porusza się tu w lewą stronę. Kolejne zadanie, które było, to trzecie, nie trzecie, to jest tu, to prostsze,
Mamy metalowe przewodzące szyny połączone na końcu przewodnikiem i to poprzeczkę ja specjalnie tu tak powiększyłem, żeby te wektory się tam zmieściły. I mamy poprzeczkę z przewodnika, która jest przesuwana wzdłuż tych metalowych szyn ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Znaczy ten warunek nie jest konieczny, ale akurat w tym przypadku tak, dzięki temu te siły Fz i Fm, siła magnetyczna, siła zewnętrzna się równoważą, ale w ogólnym przypadku wcale nie musi tak być. Może w ogóle tej siły zewnętrznej nie być. No i teraz więc ta poprzeczka się przesuwa w polu magnetycznym. Indukcja jest prostopadła do płaszczyzny utworzonej przez ten przewodnik poprzeczkę i trzeba określić właśnie kierunek prądu indukcyjnego, który powstanie tu, zacznie płynąć w tym obwodzie zamkniętym. I też jak ktoś chce poznać całe rozwiązanie, no to musi do tamtej lekcji dotrzeć, tak? I to jest zadanie domowe było, że obróciłem te szyny i poprzeczka się porusza teraz, znaczy w tę stronę do dołu się porusza, tak? Zmieniłem zwrot wektora indukcji, to było kółko z kropką, czyli wektor indukcji wychodził z karetki, a to jest kółko z krzyżykiem, czyli wchodzi do karetki. No tu bardzo mało mam tu możliwości zmian, chyba w sumie 4 możliwości tu są. No i ostatnie zadanie, jeszcze 4. To było oddziaływanie 2 przewodników prostoliniowych, nieskończenie długich, których płyną prądy tam w tych samych kierunkach lub przeciwnych. Więc tu akurat w tym analizowanym przypadku prądy i 1 i 2 płynęły w tym samym kierunku i widzimy, że te siły po analizie nam wyszło, że te przewodniki się przyciągają, a teraz mamy drugie zadanie domowe i w przewodniku pierwszym płynie prąd do góry, a w przewodniku drugim do dołu i trzeba też tą samą metodą dowiedzieć się, jakimi siłami te przewodniki na siebie działają. No i zaczynamy takie razie te zadania od 1 do 4, więc zaczynamy tylko już tu będę krócej tłumaczył takie rzeczy podstawowe. Więc to zadanie. Mamy magnes o biegunach tak umieszczonych i przewodnik kołowy. Ta część pogłębiona to jest ta część, która jest na zewnątrz karetki, a ta część cienka jest tam za karetką, tak? Bo to jest płaszczyzna ograniczona tym przewodnikiem jest prostopadła do karetki i prostopadła do tej osi magnesu. No i teraz już przechodzimy do rozwiązania. I to jest magnes właśnie o takich biegunach i tu mamy ten przewodnik kołowy. To jest ta część pogłębiona, czyli na zewnątrz karetki, a tu część taka słabiej widoczna, to jest tam za karetką. I prąd płynie tu do góry, w tej części pogłębionej, czyli tu na zewnątrz prąd płynie w taki sposób. Tak? Czy tu wpływa, a tu wypływa, tak? Bo tak płynie prąd. Właśnie tu prąd wpływa, to będzie tu kółeczko, wektor delta L rysujemy, wskazujący kierunek prądu. Ten wektor jest prostopadły do karetki, to rysujemy kółeczko z krzyżykiem, no a to skoro tu prąd wypływa, to kółko, wektor wskazujący kierunek prądu, czyli wektor delta L, to jest kółko z kropką, czyli wychodzi tu z karetki, tak? Teraz potrzebujemy jeszcze wektora indukcji w tym miejscu, gdzie jest ten fragment przewodnika. No więc rysujemy jedną linię pola, drugą linię pola, która przechodzi przez ten punkt. Ustalamy jej kierunek, umieszczamy blisko tu magnesu igiełkę magnetyczną. No, biegun północny będzie przyciągnięty przez biegun południowy magnesu i właśnie biegun północny igiełki magnetycznej wskazuje kierunek linii pola, więc już teraz mamy kierunek linii pola. Na obu liniach to rysujemy, tu i tu. I teraz wiemy, że wektor indukcji jest w danym punkcie linii pola styczny do linii pola, więc jego zwrot jest zgodny z kierunkiem linii pola. Więc rysujemy teraz z tego punktu wektor indukcji. Tu jest ten wektor indukcji styczny do tej linii pola w tym miejscu i o zwrocie zgodnym z kierunkiem linii pola. I podobnie tu wektor indukcji rysujemy styczny do tej linii pola i o zwrocie zgodnym z kierunkiem linii pola.
Teraz, jak już mamy wektor delta L i wektor B, widzimy, że te wektory są do siebie prostopadłe, więc stosujemy regułę lewej dłoni i określamy siłę magnetyczną. Tu akurat już nie będę tego pokazywał, tylko powiem, ustawiamy lewą dłoń tak, żeby wektor indukcji wbijał się w wewnętrzną część lewej dłoni i wtedy palce ustawiamy tak, żeby wskazywały wektor delta L, czy kierunek prądu, i wtedy odchylony kciuk wskaże nam siłę magnetyczną i ona będzie prostopadła do wektora indukcji i do wektora delta L, i to jest właśnie ten wektor tej siły magnetycznej. I podobnie tu robimy. Ustawiamy lewą dłoń tak, żeby wektor indukcji wbijał się do wewnętrznej części lewej dłoni. Jednocześnie ustawiamy palce tak, żeby wskazywały kierunek prądu, czyli wektor delta L, czyli tu musimy palce do góry skierować i odchylony kciuk wskaże nam siłę magnetyczną. Ona będzie prostopadła do wektora indukcji i do wektora delta L, czyli to jest ten wektor F, u nas to jest F4. Proszę się do tych literek, znaczy liczb indeksów przy tych siłach to nie przywiązywać, po prostu, żeby je odróżnić od siebie, numery tam przypisałem. Czyli to jest F4 i F1 są to te siły i to symetrycznie, że dobrze wykonaliśmy to zadanie, to te siły powinny być tu symetryczne do siebie względem tej osi. No teraz rozkładamy tą siłę magnetyczną na składową równoległą do osi magnesu i prostopadłą. I tak samo tą siłę składamy na składową równoległą do osi magnesu i prostopadłą. No, te dwie siły F3 i F5. Jest tu wektor? Nie widzę wektora. Siły F3 i F5, one próbują ścisnąć ten przewodnik, ale zakładamy, że jest na tyle sztywny, że po prostu tam naprężenie jakieś powstaje, czyli te siły się równoważą, a te siły F2 i F6 się nie równoważą i po prostu ten przewodnik jest odpychany przez ten magnes w tamtą stronę. No to jak A działa na B, no to B działa na A, czyli magnes jest odpychany w drugą stronę. No i teraz to samo może popełnić jakiś błąd i bardzo szybko może to się okazać. Wystarczy, że no, tu widzę jeszcze, przepraszam, że to wektor B, akurat gdy to rysowałem, ale kartkę odwróciłem, to jest wektor B i to jest odwrócony, nie wiem dlaczego. I też miałem kartkę odwróconą wtedy w drugą stronę. No to jakoś tu, nie wiem, czy to warto, nie, już nie będę zawrócić na rysunek. Jeszcze zobaczę, no dobrze, tu to jest wektor B, oczywiście on powinien być w drugą stronę, po prostu wtedy miał kartkę odwróconą widocznie. No tu właśnie ten wektor, symbol wektora B tu i tu jest odwrócony. Nie zauważyłem tego. No i teraz druga metoda polega na, zauważyliśmy tam na jednej z początkowych lekcji o polu magnetycznym wytworzonym przez kołowy przewodnik z prądem, że to pole magnetyczne, te linie tego pola są bardzo podobne do linii pola magnetycznego wokół magnesu sztabkowego, więc można jak gdyby przypisać temu przewodnikowi kołowemu, w którym płynie prąd w tym kierunku, magnes sztabkowy o tak dobranych biegunach, że on wytwarzałby podobne pole magnetyczne do tego przewodnika kołowego z prądem i podobnie by ten magnes sztabkowy, który by odpowiadał właśnie temu przewodnikowi, by tak samo oddziaływał z tym magnesem. No i teraz jak to robimy? Śruby umieszczamy z jednej strony, naprawdę z jednej lub z drugiej, nie ma znaczenia. Zaznaczamy na śrubie kierunek prądu, tu na tej części pogłębionej, czyli tu. Szukamy kierunku ruchu postępowego śruby, która obracałaby się w ten sposób, że jakby śruba tak się obracała, to by się przesuwała w tę stronę. I tak jest skierowany wektor indukcji wytworzony przez ten prąd tu w samym środku. I ten wektor dotyczy tu z tego punktu na samym środku. Rysujemy teraz ten wektor tu. To wektor, oznaczymy go BI, bo powiązany jest z tym prądem, że zależy, to jest ten wektor indukcji wytworzony przez ten prąd. To ja dodam ten indeks I.
I teraz z tej strony, gdzie jest grot, przypisujemy biegun północny, z tej strony, gdzie jest tu początek wektora, przypisujemy biegun południowy. I teraz patrzymy, czy tak jakby zastąpiliśmy ten przewodnik kołowy z prądem, magnesem sztabkowym o tak dobranych biegunach i zadajemy pytanie, jak teraz te dwa magnesy na siebie oddziałują. One są biegunami takimi samymi ku sobie skierowane, więc by się odpychały, czyli ten przewodnik byłby odpychany przez magnes, a magnes byłby odpychany przez przewodnik. I teraz sprawdzamy, czy jest dobrze. Ta siła to jest suma wszystkich tych sił, tych F2, F6 i jak gdybyśmy musieli dla wszystkich tych części podobne analizy dokonali, to suma tych wszystkich sił, jakie działają na wszystkie fragmenty tego przewodnika kołowego i ta siła musi być zgodna z tymi składowymi, które się nie zrównoważyły, czyli F6 i F2. I że widzimy, że ta składowa F6 i F2 są tak samo skierowane jak ta siła Fm, więc obie metody dały tą samą odpowiedź. I akurat specjalnie na tej samej kartce przedstawię rozwiązanie tego drugiego zadania, ponieważ to jest trochę mylące, bo są bardzo podobne rysunki. I jeszcze raz, więc teraz mamy zadanie to drugie. To jest zadanie drugie, to ta praca domowa, czyli to jest to. Tylko tu proszę zobaczyć, mamy też magnes, przewodnik kołowy, ale tu prąd żaden nie płynie na początku, tylko on się porusza w polu magnetycznym tego magnesu. I właśnie ruch tego przewodnika spowoduje powstanie w nim, czy wzbudzenie w nim prądu elektrycznego. Zresztą to jest podstawowy sposób wytwarzania prądu elektrycznego na masową skalę przez ludzkość przez ponad 150 lat. No i teraz mamy ten rysunek, zobaczymy, czym się to różni, jakie są podobieństwa. Magnes sztabkowy, mamy przewodnik kołowy, na razie w nim nic nie płynie prąd i on jest przemieszczany w lewą stronę. I teraz co się dzieje? No wewnątrz tego przewodnika kołowego znajdują się elektrony. Nas interesują te swobodne elektrony, które mogą się pod wpływem siły działającej na nie poruszać. Więc narysujmy takie dwa elektrony. Jeden elektron, ten swobodny, tu na samej górze i drugi na samym dole. No i teraz, skoro cały ten przewodnik porusza się w tym kierunku, w polu magnetycznym, no to te elektrony są częścią tego przewodnika, więc też się poruszają w tym kierunku. Więc rysujemy wektor prędkości V w jedną stronę i w drugą. Ja tu tych długości takie dokładnie nie oznaczę, chodziło mi o kierunki, ale to jest ten sam wektor tak naprawdę. Więc ten elektron razem z przewodnikiem porusza się w tym kierunku w polu magnetycznym wytworzonym przez ten magnes i ten elektron tak samo. No to skoro cząstka naładowana porusza się w polu magnetycznym, no to zgodnie z wzorem na siłę Lorentza, tak zwaną, czyli siłę magnetyczną, może działać na tą cząstkę siła magnetyczna i to wzór, który określa wszystkie cechy tej siły, mamy tu podany Q razy V razy B, gdzie to jest mnożenie wektorowe. Tylko pamiętajmy, że w tym wzorze, jeżeli on ma wszystkie przypadki, zgodnie z rzeczywistością przedstawiać, to Q musimy wstawiać jako wartość algebraiczną, czyli z uwzględnieniem znaku. Dla cząstki dodatnią wartość w tym miejscu wstawiamy, a dla cząstki o ujemnym ładunku to Q jest ujemne. A pamiętajmy, że ujemna liczba przed wektorem, bo V razy B wektorowo powstaje wektor, z tego mnożenia wektorowego powstaje wektor. Jeżeli to Q będzie ujemne, to następuje oprócz zmiany wartości zmiana zwrotu tego wektora, który utrzymamy z iloczynu tego wektorowego V razy B. Więc o tym pamiętajmy. No i teraz jakie jest podobieństwo? Podobnie jak w zadaniu tym pierwszym, potrzebujemy indukcję do określenia tej siły. Już prędkość znamy, brakuje nam indukcji. Do określenia indukcji, określenie wektora indukcji w tym miejscu i w tym miejscu tak samo się dokonuje. Czyli po prostu rysujemy linię pola, jedną i drugą linię pola, umieszczamy igiełkę magnetyczną, aby określić kierunek. Tu biegun południowy będzie przyciągnięty przez biegun północny, więc biegun północny wskazuje kierunek linii pola, więc te kierunki rysujemy. Potem z tego punktu rysujemy
losujemy z tej linii pola, z miejsca, gdzie jest ten nasz elektron swobodny, losujemy wektor indukcji styczny do linii pola, czyli do góry, no bo musi być rozwrot zgodny z kierunkiem linii pola. I podobnie tu. Wektor indukcji jest styczny do linii pola o zwrocie zgodnym z kierunkiem linii pola. No i teraz już co? Mamy wektory B i wektory V. W zadaniu poprzednim, tu też mieliśmy wektor delta L, no to może tu zapiszę wzór, z którego korzystaliśmy tak naprawdę. W zadaniu poprzednim korzystaliśmy z tego wzoru na siłę działającą na przewodnik z prądem w polu magnetycznym. Tak naprawdę ten wzór wynika z tego wzoru, zresztą jest tam na tej playliście wyprowadzenie tego wzoru i właśnie korzystaliśmy z tego wzoru, ponieważ siła działająca na przewodnik z prądem to jest jakby suma sił działających na poszczególne swobodne elektrony poruszające się w tym przewodniku. Więc to stąd się bierze, no ale to już jest uogólnienie. I tu w tym przypadku wektor delta L i wektor B, one były do siebie prostopadłe, dlatego można było stosować regułę lewej dłoni. Natomiast tu widzimy, że wektor V i B, które występują w tym iloczynnym wektorze, nie są do siebie prostopadłe, więc reguły lewej dłoni nie możemy stosować, ale regułę śruby prawoskrętnej. I pamiętajmy, że przy określaniu zwrotu siły magnetycznej, tej siły Lorentza tak zwanej, stosując tą regułę siły prawoskrętnej, obracamy śrubę po najmniejszym łuku od pierwszego wektora do drugiego, czyli od V do B po najmniejszym łuku, i ruch postępowy śruby wskazuje zwrot tego iloczynu wektorowego. Ale pamiętajmy, że w przypadku, jeżeli to jest ładunek dodatni, tak robimy, jeżeli to jest ładunek ujemny, no to jest ujemna liczba tu się pojawia, ona zmienia zwrot, więc wtedy możemy robić tak samo, że obracamy śrubę od wektora V do wektora B po najmniejszym łuku i na końcu uzyskujemy ruch postępowy wskazuje wtedy zwrot tego wektora, który jest iloczynem wektorowym V i B, ale zmieniamy ten zwrot na przeciwny. Lub można inaczej zrobić, że będziemy obracać od razu nie od V do B, tylko od B do V po najmniejszym łuku, i my tak to zrobimy. Czyli ten ujemny ładunek tego swobodnego elektronu uwzględniamy przy tej metodzie śruby prawoskrętnej, obracając śrubę nie od pierwszego wektora do drugiego, czy od V do B, tylko od B do V po najmniejszym łuku. Czyli tu teraz rysujemy w takim razie tą strzałeczkę od B do V i obracamy śrubę w tym kierunku. Ta śruba by się wykręcała, czyli do góry się porusza, więc ta siła magnetyczna działa do góry. To ja oznaczyłem Fe, bo to E to nie jest elektryczna, tylko to jest siła magnetyczna działająca na elektron. E jest od elektronu. No i teraz pod wpływem tej siły, która tu do góry działa na ten elektron, on zacznie się poruszać właśnie tu do góry. I teraz podobnie robimy na dole. Już wektor indukcji mieliśmy, wektor prędkości też, i ponieważ elektron ten swobodny ma ładunek ujemny, więc obracamy śrubę nie od V do B, tylko od B do V po najmniejszym łuku, czyli tak obracamy. Jak tak śrubę byśmy obracali, ona by się wkręcała, więc siła magnetyczna działa tu do dołu, czyli kółko z krzyżykiem, oznaczyliśmy ją Fe, i tak samo on będzie pod wpływem tej siły, ten elektron będzie się poruszał, właśnie będzie tu jakby wchodził do karetki, tak? Czyli zaznaczamy teraz, co tu się dzieje. Tu wychodzą z karetki, a tu wchodzą. Czyli tu na tej części zewnętrznej, pogłębionej, elektrony poruszają się swobodne w tym kierunku. Ale umowny kierunek prądu jest przeciwny do kierunku uporządkowanego ruchu elektronów, czyli prąd płynie w takim razie w kierunku przeciwnym. Tu jest kierunek prądu oznaczony. I teraz, skoro płynie prąd w tym przewodniku, to ten przewodnik wytwarza pole magnetyczne wokół siebie i możemy przypisać, podobny jak magnes sztabkowy, i aby przypisać bieguny temu magnesowi sztabkowemu, który mógłby podobnie oddziaływać z tym magnesem, tu jest z prawej strony, jak ten przewodnik, którym już teraz zaczął płynąć prąd, to przypisujemy właśnie bieguny teraz temu przewodnikowi kołowemu, więc jak to się robi, umieszczamy śrubę i teraz obracamy tą śrubę zgodnie z kierunkiem prądu, czyli zaznaczamy kierunek prądu na tej śrubie. Jak tak byśmy obracali śrubę, to ona by się przesuwała w stronę lewą, czyli tak będzie wektor indukcji z tego pola wytworzonego przez ten prąd tu w samym środku będzie tak skierowany, bo ten wektor dotyczy tu samego środka tego kołowego przewodnika.
I rysujemy ten wektor, oznaczamy go Bint jako prąd indukcyjny właśnie, czyli prąd, który powstał w wyniku właśnie ruchu tego przewodnika. Więc rysujemy ten wektor Bint, tu jest grot, z tej strony, gdzie jest grot, przypisujemy biegun północny, z drugiej strony, gdzie jest początek wektora, biegun południowy i patrzymy teraz, czy zastąpiliśmy przewodnik kołowy, w którym płynie prąd, ten indukcyjny, magnesem sztabkowym, który wytwarza podobne pole magnetyczne i który w podobny sposób będzie oddziaływał z tym magnesem. No i gdybyśmy mieli takie dwa magnesy o tak dobrnych biegunach i tak, to są bieguny różnomienne, to by się one, te magnesy by się przyciągały. Więc ten przewodnik byłby przyciągany przez magnes, a magnes byłby przyciągany przez przewodnik kołowy. I teraz widzimy, że jak to sprawdzić, czy to jest poprawnie. No, z zasady zachowania energii wynika, że ten prąd, że ta siła, która zacznie działać na ten przewodnik, będzie przeszkadzała w tym ruchu. No bo gdyby ta siła była skierowana zgodnie z tą prędkością, to wystarczyłoby tylko rozpocząć ten ruch tego magnesu, a dalej to już ta siła, jeżeli ona była przeciwnie skierowana, czyli zgodnie z wektorem prędkości, to by zaczęła dalej rozpędzać znaczy w nieskończoność ten przewodnik, żebyśmy uzyskali praktycznie znikąd energię. No to tak nie jest. Czyli ta siła magnetyczna, którą ten magnes zacznie działać na ten przewodnik, będzie zawsze przeszkadzała w ruchu tego przewodnika, będzie go hamowała. No dobrze, zadanie, to jest te prostsze zadania. Teraz zadanie trzecie, więc to było to zadanie jeszcze, to tłumaczone przeze mnie. Tu mieliśmy poprzeczkę w polu magnetycznym o wektorze indukcji prostopadłym do powierzchni ograniczonej tym przewodnikiem i ta poprzeczka się przesuwała w lewą stronę, i trzeba było określić kierunek prądu indukcyjnego i tam siły działające na tą poprzeczkę. No i teraz zadanie podobne, ale z pewną modyfikacją, czy mamy, to jest ten rysunek, mamy też szyny na końcu połączone przewodnikiem, przewodzące szyny połączone przewodnikiem i poprzeczka wykonana z przewodnika przesuwa się do dołu, wektor indukcji, kółko z krzyżykiem, czyli prostopadle do kartki. To już tu mam ten rysunek. No i teraz jak to robimy? To jest dość proste. Więc wykorzystujemy ten wzór na siłę magnetyczną, czyli siłę Lorentza, Q razy V razy B. I teraz tak, to jest odpowiednik tego drugiego zadania właściwie. Robimy to samo, tylko to będzie prostsze to będzie. Więc skoro ta poprzeczka się przesuwa, a w niej znajdują się swobodne elektrony, to jeden z nich tu narysowaliśmy, kółeczko z minusikiem, no to on się też, no właśnie, nie narysowałem czegoś jeszcze, to on się też przesuwa, ale może dobrze, że to teraz narysuję. Więc ten elektron, on się porusza razem z tą poprzeczką, czyli też w tym kierunku. O, to jest ten prędkość V. No nawet czasami, jak coś zapomnę, to nawet czasami jest to lepiej. Więc ten elektron porusza się tak jak cała poprzeczka, bo jest częścią tej poprzeczki. Czy tylko poprzeczka porusza się tu do dołu, to również on się porusza do dołu. No, cząstka naładowana, poruszająca się w polu, no ale tak jeszcze nie narysowałem jeszcze jednego. Tu wektor indukcji jest skierowany prostopadle do kartki. O. I skoro cząstka naładowana porusza się w zewnętrznym polu magnetycznym, to może na nią działać siła magnetyczna zgodna z tym wzorem. I teraz widzimy, że w tym przypadku ten wektor prędkości i wektor indukcji są do siebie prostopadłe, więc tu są dwie możliwości. Stosujemy regułę lewej dłoni i zmieniamy zwrot na przeciwny lub regułę prawej dłoni. No nie wiem, czy to tak obrócę, to będzie może łatwiej to pokazać tą regułę. Czy wektor indukcji jest skierowany do dołu, to umieszczamy lewą dłoń, znaczy ustawiamy tak lewą dłoń, żeby wektor indukcji był skierowany do wewnętrznej części lewej dłoni. Palce ustawiamy, właśnie te palce, ustawiamy zgodnie z wektorem prędkości, i odchylony kciuk wskazałby siłę, czy u nas w lewą stronę ten kciuk wskazuje, gdyby ta cząstka miała ładunek dodatni, ale ma ładunek ujemny, to zmieniamy zwrot na przeciwny. Można w ten sposób też to robić, tak? Czy albo regułę od razu prawej dłoni, albo regułę lewej dłoni ze zmianą zwrotu, tak? Czy jeszcze raz.
Wektor indukcji do dołu skierowany, zatrzymujemy go wewnętrzną częścią lewej dłoni, palce ustawiamy tak jak prędkość, czyli w tę stronę i odchylony kciuk wskazałby siłę, gdyby ta cząstka miała ładunek dodatni, ale ma ujemny, to zmieniamy zwrot na przeciwny, tak? Czyli widzimy, że już odwrócę. Czyli ta siła magnetyczna działająca na elektron działa tu w lewą stronę u nas. Ta siła zmusi ten przewodnik do poruszania się właśnie w tym kierunku. Oczywiście już nie w tej części, tylko w tej części, tu będzie się poruszał wzdłuż przewodnika później. Czyli w lewą stronę, czyli swobodne elektrony w tym przewodniku w tej poprzeczce będą poruszał się w lewą stronę, ale umowny kierunek prądu jest przeciwny do kierunku uporządkowanego ruchu elektronów, więc więc kierunek prądu będzie przeciwny, czyli w tym kierunku. Tu proszę uważać, że to nie jest wektor, to jest strzałeczka, wskazuje kierunek prądu, ale samo czy natężenie prądu to nie jest wielkość wektorowa. Ale i dlatego, że natężenie nie jest wielkością wektorową, to potrzebujemy jeszcze wektor właśnie wskazujący kierunek prądu i to jest wektor delta L, to jest tak samo skierowany jak kierunek prądu. I teraz skoro mamy przewodnik z prądem w zewnętrznym polu magnetycznym, no to na ten przewodnik może działać siła, magnetyczna, ponieważ ten przewodnik jest prostopadły do wektora indukcji, to można stosować reguły lewej dłoni. Jak to się stosuje? No to wektor indukcji jest tu do dołu skierowany, zatrzymujemy go wewnętrzną częścią lewej dłoni i obracamy palce tak, aby wskazały wektor delta, czy kierunek prądu, czyli tak. I odchylony kciuk wskazuje siłę magnetyczną, czyli tam mniej do góry, tak? Znaczy wzdłuż karetki, czyli to jest ta siła magnetyczna. I teraz gdybyśmy chcieli, żeby ta poprzeczka, widzimy, że ta siła magnetyczna po raz kolejny przeszkadza w ruchu tego przewodnika, jest przeciwna tej prędkości, to gdybyśmy chcieli, żeby ten przewodnik ruchem jednostajnym, prostoliniowym się poruszał, to musielibyśmy tą siłę zrównoważyć tu siłą zewnętrzną, Fz, o takiej samej wartości przeciwnie skierowaną, czy przemieszczenie jest zgodne z prędkością, tak? Przemieszczenie jest zgodne z prędkością i ta siła zewnętrzna musiałaby wykonywać dodatnią pracę. Wzór na pracę to jest wartość siły, jest długość przemieszczenia. Wektor przemieszczenia to jest cosinus kąta między nimi. To jest wektor Fz i delta R tworzą kąt 0 stopni. Cosinus 0 jest 1, czyli to jest dodatnia wartość, czyli siła zewnętrzna wykonuje dodatnią pracę, czyli gdyby chcieć utrzymać przepływ tu prądu stałego w tym przewodniku, to trzeba byłoby działać siłą zewnętrzną równoważącą siłę magnetyczną. Ta siła by wykonywała dodatnią pracę, więc wykonać dodatnią pracę oznacza stracić energię, czy ten układ, który by tą siłą działał, by tracił energię, a dzięki temu pojawiłaby się energia elektryczna. No dobrze, i to zadanie jest dość krótkie. I jeszcze ostatnie zadanie, to było zadanie ostatnie, to były dwa przewodniki. To, co ja analizowałem, to był przykład, gdzie tu prąd płynął do góry w tym pierwszym, i do góry w tym drugim. I teraz praca domowa, czy teraz w tym pierwszym płynie prąd do góry, a w drugim płynie prąd do dołu. No dobrze, no to w takim razie tu już jest to zadanie. O, tak będzie lepiej. Więc tu płynie prąd do góry, a tu płynie prąd do dołu. No to pierwsze rysujemy linię pola wokół przewodnika pierwszego, linię, która przechodzi przez miejsce, gdzie jest drugi przewodnik. Więc rysujemy w tym rzucie, ta linia jest oczywiście prostopadły do tego naszego rysunku, do kartki, więc w takim rzucie rysujemy. Pogrubiamy tą część, czy to jest ta linia pola, tak? Pogrubiamy tą część, którą uważamy, że jest na zewnątrz kartki, a ta cienki fragment to jest za kartką. No i teraz podobnie teraz rysujemy linię pola wokół tego przewodnika, ale taką, która przechodzi przez miejsce, gdzie jest ten drugi przewodnik, ten pierwszy przewodnik. Pogrubiamy jedną część, pokazujemy, która z tych część tej linii pola jest przed kartką, a która jest za kartką. Można było to pogrubić, a wtedy by ta część byłaby przed kartką, tamta za kartką. Teraz ustalamy kierunek jednej linii pola i drugiej pola, jak to się robi. Śrubę prawoskrętną się umieszcza, tu i tu, można z drugiej strony również. Oznaczamy kierunek, ruch postępowy śruby musi być zgodny z kierunkiem prądu, więc tu jest do góry, a tu jest, patrzymy, a tu jest do dołu.
I teraz szukamy takiego kierunku ruchu obrotowego śruby prawoskrętnej, aby ruch postępowy jej był zgodny z kierunkiem prądu. No to śrubę tę należałoby obracać właśnie w takim kierunku, żeby ona się przesuwała do góry, a tą należałoby tak obracać, żeby się przesuwała do dołu. I tak jak kierunek ruchu obrotowego śruby wskazuje kierunek linii pola. Więc to, co jest tu, tak jak się śruba obraca, to na tej pogubionej części zaznaczamy kierunek linii pola. I podobnie, tu się śruba obraca w tę stronę, to na tej drugiej linii kierunek jest taki. Teraz pytamy się, czy w tym miejscu ta linia wchodzi do karetki, czy wychodzi z karetki. No to widzimy, że tu wchodzi do karetki, czy kółko z krzyżykiem, to jest wektor indukcji, który jest styczny do linii pola, a tu też wchodzi do karetki, czy też jest kółko z krzyżykiem, wektor indukcji, który jest styczny do linii pola i wbija się tu w karetkę, tak? To pole magnetyczne wytwarza przewodnik pierwszy, więc indeks to będzie B1, a to pole magnetyczne wytwarza przewodnik drugi, ten płynący w przewodniku drugim, więc to będzie B2. No i teraz potrzebujemy jeszcze do tego wzoru, jeszcze raz korzystamy ze wzoru Fm równa się I razy delta L razy B. Więc potrzebujemy jeszcze, już wektor indukcji znamy, teraz brakuje nam wektora delta L, no to on wskazuje kierunek prądu, więc tu wektor delta L jest do góry skierowany, tak jak kierunek prądu, a wektor delta L2 jest skierowany do dołu, tak jak kierunek prądu w tym przewodniku. I widzimy, że wektory B2 delta L1 i B1 i delta L2 są do siebie prostopadłe, no więc stosujemy regułę lewej dłoni, więc tu mamy wektor indukcji do dołu skierowany, zatrzymujemy go lewą dłonią, palce wskazują wektor delta L i odchylony kciuk, czy tam w tę stronę wskazuje siłę magnetyczną. Tak będzie. Czy wektor B do dołu, zatrzymujemy wewnętrzną częścią lewej dłoni, palce wskazują wektor delta L i odchylony kciuk wskazuje siłę magnetyczną, czyli jest w lewą stronę, tak? No i tu byłoby, znaczy tu jest podobnie, teraz robimy, to bym musiał odwrócić troszeczkę, więc wektor indukcji jest do dołu, więc zatrzymujemy go lewą dłonią, palcami wskazujemy wektor delta L, już od razu wskazałem, i odchylony kciuk wskazuje siłę, czyli tam u mnie do góry na kartce, tak? czyli w tym kierunku. I jak sprawdzić, czy nie ma oczywistego błędu? No te siły muszą być przeciwnie skierowane, bo zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, jak A działa na B, to B działa na A, siłą różniącą się tylko zwrotem. Więc, ale oczywiście jak ktoś pomyli się i tu, to też siły będą przeciwnie skierowane, więc trzeba uważać, czy jakiegoś takiego metodycznego błędu nie popełniacie, a jeżeli nie, no to jeżeli z jednej strony otrzymacie, to praktycznie możecie z góry wiecie, jaki ten wektor będzie skierowany dla drugiego przewodnika, tak? No ale można popełnić błąd przy pierwszym, wtedy jak ktoś bezmyślnie to narysuje dla drugiego, to 2 błędy zrobi i będzie 0 punktów. No to tyle, bo to jest dość proste zadanie, więc jak ktoś mówi, chce dokładniejszego wyjaśnienia, to proszę dotrzeć do tej lekcji poprzez te playlisty. Do lekcji, trzeba dotrzeć do playlisty z pola magnetycznego i do lekcji właśnie o takim tytule i tam jest wyjaśnienie tych zadań już dokładniejsze, tak? No dobrze, dziękuję bardzo. Idę dzisiaj na drugą dawkę szczepienia, już niedługo, lada moment, więc już się spieszę. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.